Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na odcinek z testowania pasteli olejnych firmy Astra. Są one w standardowym papierowym pudełku. Mamy tutaj 12 kolorów, papierową folijkę i oznaczenie, że są one dostępne od lat 3. Te pastele wygrałam w konkursie plastycznym. Nigdy ich wcześniej nie miałam. Nie wiem, jak się sprawdzają, także za chwilę je przetestuję i razem zobaczymy. Ale najpierw pora otworzyć tą ochronną folijkę. Folijka ochrania pastele przed ewentualnym wypadnięciem i w ogóle to opakowanie wydaje się być estetycznie zrobione jak na tanie pastele. Tak prezentują się pastele po otwarciu. Każda sztuka ma taką papierową osłonkę i standardowo jest napis Astra, czyli nazwa firmy. Długością te pastele przypominają te z Pentela. Natomiast jeżeli chodzi o kolory, są one ładnie nasycone, dobrze napigmentowane i nie mam pojęcia, co się stało z kamerą, że mi tak dziwnie przybliżała obraz, za co przepraszam, ale mam nadzieję, że kolory widać dobrze. Musiałam się także przekonać, że da się rozetrzeć pigment i da się, tylko niestety dużo koloru zostaje na waciku, a troszeczkę mniej na kartce, tak mi się zdaje. Jeżeli chodzi o łączenie i blendowanie kolorów, to nie jestem ekspertką. Jednak zauważyłam, że jaśniejszą barwę lepiej nałożyć na ciemną niż ciemną na jasną, ponieważ wtedy kolory wydają się żywsze, a same warstwy lepiej się na siebie nakładają. Jeżeli chodzi o miękkość, to te pastele są bardziej twarde niż te z firmy Pentel, ale równie dobrze napigmentowane. Zauważyłam również, że dobrze współpracują z tymi pastelami, co widzicie przy tych kolorach niebieskich. Przechodzimy do testu. Wybrałam do niego zdjęcie świątecznego pieska rasy Golden Retriever. Znalazłam je na Pinterestie i przyznam, że długo szukałam zdjęcia, które by mi odpowiadało. Początkowo miałam ten filmik wstawić na Mikołajki, jednakże stwierdziłam, że nie wyrobię się z montażem i postanowiłam go wrzucić bliżej świąt. A propos, kto się cieszy na święta? Bo ja bardzo. Szczególnie uwielbiam ozdoby choinkowe i lampki. I z tego również powodu wybrałam to zdjęcie, ponieważ w tle znajdują się takie delikatne lampki choinkowe. Ten efekt nazywa się bokeh, czy jakoś tak, nie jestem pewna, jak to się czyta, ale uwielbiam ten efekt. I tak jak widzicie, zaczęłam swój rysunek od tła, co rzadko się u mnie zdarza, ale stwierdziłam, że najpierw zrobię tło, bo po prostu ten piesek długo mi zajmie. Jak również nie chciałam zniszczyć swojej pracy, na przykład rozmazaniem pasteli, bo niestety w przypadku pasteli Pentel to się zdarza bardzo często, a tych pasteli, tak jak mówiłam na początku, jeszcze nie miałam, więc nie mam pojęcia, jak one się rozmazują. Naszkicowanie tego pieska zajęło mi około 40 minut, natomiast pokolorowanie całego rysunku około 4-5 godzin. Z pastelami pracowało mi się całkiem komfortowo, jednak zauważyłam, że biały pastel nie do końca dawał sobie radę przy rysowaniu tych białych punkcików. Mianowicie, kiedy jakiś pastel po prostu za mocno nałożyłam i tego białego światełka w środku było za mało, to próbowałam to właśnie tą białą pastelą zamalować. W ogóle napiszcie mi w komentarzu, jeśli ktoś wie, czy mówi się pastel czy pastela, bo nie jestem tego pewna. I też jeżeli chodzi o rysowanie psów jakąkolwiek techniką, to dopiero się uczę, więc jeżeli macie jakieś rady, to z chęcią je przyjmę. Piszcie mi w komentarzu, bądź też na przykład na Instagramie, który podlinkuję Wam w opisie. Największe wyzwanie stanowiła dla mnie sierść tego pieska, ponieważ miałam wrażenie, że od cieni do sierści jest tutaj po prostu za mało. Miałam też kłopot z tym, żeby prawidłowo nałożyć cień. Próbowałam go nałożyć takimi barwami jak czerwień czy ten pomarańcz. Nawet troszeczkę obawiłam się z kolorem niebieskim. W opisie podlinkuję Wam zdjęcie, jak wygląda oryginał, żebyście mogli sobie porównać i może napisali mi w komentarzu,
bo ja uważam, że ta praca jednak nie wyszła mi zbyt idealnie. Chociaż ja mam tak, że albo od początku się przejmuję, jak mi wyjdzie dana praca i chcę, żeby była na 100% idealna, albo nie przejmuję się tym w ogóle, ale i tak nigdy mi nie wychodzi na 100%. A ponieważ chcę, żeby mój kanał rozwijał się w przyszłym roku, jak również jeszcze i w tym, to mam taką prośbę. Napiszcie mi w komentarzu, czy jest jakaś ulubiona postać, może z serialu, z filmu, którą chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu i nagram z tego speed drawing. Nauczę się dzięki temu montowania filmików, jak również będę ulepszała swoje techniki malarskie, rysownicze, a przy okazji być może będzie to dla Was całkiem miły sposób na spędzenie wolnego czasu. Po jakimś czasie pracy z tymi pastelami zauważyłam, że jednak troszeczkę brudzą one kartkę. W sensie jak przemieszczam rękę, to jednak te ślady po prostu zostają. Podobnie jest z samymi pastelami. Jeżeli się nałoży jedną warstwę na drugą, to zazwyczaj na pastelach zostaje kolor, tak jak na przykład na bieli zostaje dużo czerwieni i trzeba co jakiś czas po prostu wycierać ją jakąś chusteczką. A jeżeli chodzi o sierść, to jakiś czas temu nauczyłam się, żeby nakładać na przykład jaśniejszą warstwę i potem ciemniejszą warstwę i tak delikatnie wyskrobywać gwoździem lub jakimś innym ostrym narzędziem włoski, dzięki czemu sierść wygląda bardziej realistycznie. Co tutaj nie stosowałam w każdym miejscu, ale również uważam, że całkiem nieźle mi poszło jak na drugiego psa rysowanego pastelami olejnymi. Dajcie oczywiście znać, co Wy sądzicie na ten temat. Zarówno podczas rysowania, jak i montowania filmiku nie obeszło się bez kilku problemów technicznych. Na przykład możecie zauważyć, że kamera jakimś cudem nie nagrała mi kawałka rysowania sierści wokół oka psa. I też miałam troszeczkę problem, bo z jakiegoś powodu była dziwnie łapana ostrość i też oświetlenie. Czasami było jakby jaśniejsze. Także nie wiem, co jest grane, ale muszę nad tym jeszcze popracować. Pomimo błędów cieszę się, że mogę spróbować czegoś nowego, rozwijać się, uczyć i mam nadzieję, że kiedyś może uda mi się nagrać profesjonalny filmik. Kiedy sierść pieska była już gotowa, przyszła pora na ozdobę, a dokładniej czerwoną kokardkę. Ta kokardka na zdjęciu wygląda, jakby była ozdobiona jakimś brokatem czy mini cekinkami, więc tutaj użyłam białego żelopisu firmy Sakura, żeby to podkreślić. Tego samego żelopisu użyłam w odbiciu świateł w oczach oraz na nosku, ale tylko troszeczkę. Żelopis świetnie sobie poradził w kontakcie z pastelami. Z początku obawiałam się, że będzie troszeczkę gorzej, ale na szczęście miło się zaskoczyłam. Wszystko poszło zgodnie z moją myślą, a właściwie z nadzieją, że jednak uda mi się tym żelopisem zrobić ładny brokat. I moim zdaniem wyszło nieźle. Kochani, zbliżamy się do końca filmiku, więc jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. I tutaj macie takie szybkie przybliżenie tego rysunku, żeby było dokładnie widać. Ja z mojej strony życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!